Wydaje się, że w Polsce w mediach dominuje przekaz w gruncie rzeczy mówiący o tym, że Ukraina wojnę wygrywa. Moim zdaniem niewiele wskazuje na to, że ta teza jest uprawnioną. Raczej byłbym skłonny mówić, iż Ukraina, nawet jeśli uznać, że wojnę wygrywa, to jest pyrrusowe zwycięstwo, bo wyjdzie z tej wojny bardzo osłabiona. Natomiast w sensie strategicznym niewykluczone, że trzeba jednak mówić o porażce Ukrainy. Oczywiście, jeśli się porówna ten dzisiejszy stan rzeczy ze stanem nastrojów z lutego czy z marca ubiegłego roku, kiedy wszyscy obawialiśmy się, że Ukraina po prostu zostanie przez Rosjan zdobyta, no to rzeczywiście sytuacja wygląda lepiej, ale to nie zmienia faktu, że pokój, który najprawdopodobniej, na pewno prędzej czy później nastanie, to nie będzie pokój, który będziemy mogli witać w tym sensie z uznaniem, że on nie będzie realizował wszystkich naszych oczekiwań. Tym bardziej nie sądzę, żeby on realizował oczekiwania strony ukraińskiej. No ta ocena rzeczywistości byłaby uprawniona, gdybyśmy założyli, że wojna, która trwa, skończy się w pewnym momencie. Ona się na pewno skończy, a potem już będzie tylko pokój. No ta teza, czy takie twierdzenie jest dość odważne, dlatego że mamy do czynienia z wojną i będziemy mieli do czynienia z pokojem, ale wcale nie jest pewne, że za jakiś czas nie nastąpi kolejna wojna. I do tej kolejnej wojny Ukraina już przystąpi, oczywiście o ile nie nastąpią zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o politykę Zachodu, zarówno w zakresie odbudowy, jak i zaopatrzenia Ukrainy, to do tej kolejnej wojny Ukraina może przystąpić już znacznie gorzej przygotowana niż do tej obecnej. I to powoduje istnienie istotnych zagrożeń o charakterze strategicznym, nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Polski. I jak rozumiem wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, to on raczej miał na myśli tę sytuację powojenną, to znaczy sytuację strategiczną w naszej części Europy po prawdopodobnym zakończeniu obecnej wojny. Ta sytuacja z naszej perspektywy będzie gorsza, a nie lepsza. Znaczy będzie lepsza w porównaniu z czarnymi scenariuszami, które mówiły o tym, że Rosjanie pokonają szybko Ukrainę i staną z silną armią na naszych granicach. No ale to nie zmienia faktu, że sytuacja jest trudna i pokój, który nastąpi, być może będzie raczej konserwował tą trudną sytuację, a nie dawał widoków na jej szybką poprawę. Po stronie demokratycznej ta polityka, którą realizują Stany Zjednoczone, mimo całego zaangażowania we wspieranie Ukrainy, ona również spotyka się z uzasadnioną, moim zdaniem, krytyką szeregu ekspertów, iż mamy do czynienia w gruncie rzeczy z polityką niewystarczającego zaangażowania. To znaczy strona ukraińska otrzymuje tyle broni, sprzętu i amunicji właśnie, żeby być w stanie powstrzymywać Rosjan, no ale z kolei zbyt mało, żeby być w stanie realnie myśleć o odbiciu w trybie wojskowym swoich terytoriów. Tutaj Krym wydaje się być kluczowym obszarem dla gwarantowania pewnego stabilnej sytuacji po wojnie. Zarówno w wymiarze strategicznym, jak i w wymiarze gospodarczym. Ten, kto kontroluje Krym, ten będzie miał lepsze widoki na to, żeby wywierać wpływ na sąsiada. Czyli jeśli Rosjanie kontrolują Krym, to będą mieli istotne narzędzia presji i gospodarczej, i wojskowej, i politycznej na Ukrainę i zapewne będą z tego korzystać, hamując ukraiński rozwój i ukraińską odbudowę. A nie można wykluczyć, że wykorzystają za jakiś czas, za kilka lat celem organizowania czy przedsięwzięcia kolejnej agresji. A jeśli z kolei to Ukraina byłaby w stanie odbić czy odzyskać Krym,
no to wtedy ta sytuacja mogłaby się odwrócić. To znaczy strategiczne położenie Ukrainy uległoby poprawie i z kolei Rosjanie mogliby zacząć przeżywać trudności związane z dostępem do Morza Czarnego. A w związku z tym to nie bez powodu strona ukraińska podnosi kwestię odzyskania Krymu, dlatego że Krym jest nie tylko, ma wymiar nie tylko symbolicznego zwycięstwa w tej wojnie, ale również, a może w moim odczuciu nawet przede wszystkim, od tego, kto kontroluje Krym, zależy sytuacja strategiczna w naszej części Europy i nad Morzem Czarnym, w szczególności w przyszłości. A w związku z tym, jeżeli Stany Zjednoczone nie dostarczają broni, która pozwoliłaby siłom ukraińskim w ramach tej zbliżającej się ofensywy, o której się tyle mówi, myśleć o odbiciu Krymu, no to jest pewna polityka, powiedziałbym, nadmiernie z mojej optyce ostrożna. Więc w tym sensie nawet utrzymanie steru rządu w Stanach Zjednoczonych przez Joe Bidena, o ile nie będzie temu towarzyszyła zmiana polityki wojskowej i polityki pomocy dla Ukrainy, może niestety oznaczać, że ten pokój, który nastanie, będzie pokojem nieoptymalnym. Będzie oczywiście lepszym niż stan wojny, bo to co do tego nie ma wątpliwości, no ale sytuacja strategiczna będzie nadal trudna. I tu się oczywiście otwiera druga kwestia, która jest teraz uważnie dyskutowana, czy bardzo intensywnie raczej dyskutowana, czyli kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i perspektywy wejścia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Więc te dwa obszary, czyli skala dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy i kwestia bezpieczeństwa Ukrainy już w układzie powojennym, w tym i członkostwa ewentualnego w NATO, no to jest coś, co musi być w najbliższym czasie, jak sądzę, przesądzone, nie tylko przedyskutowane, ale muszą być podjęte decyzje i te decyzje muszą być wykonane. I w obydwu tych obszarach, moim zdaniem, polityka amerykańska jest zbyt ostrożna, no a to raczej skłania do pewnego pesymizmu, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie i to w jaki sposób, jakimi rozstrzygnięciami ta wojna zostanie zakończona. Wydaje mi się, że ten pesymizm też wyzierał ze słów prezesa Kaczyńskiego. Tak ja przynajmniej odczytuję to, co on powiedział. Wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z dwoma różnymi kwestiami. No, pierwszą kwestią są zdolności strony ukraińskiej do odbicia Krymu. Wydaje mi się, że te zdolności dzisiaj nie pozwalają realnie myśleć o takim scenariuszu. To właśnie dlatego jest kwestia skali dostaw sprzętu ze strony sojusznika, przede wszystkim amerykańskiego, dla sił zbrojnych Ukrainy. To kwestia możliwości wojskowych jest jedną sprawą, ale drugą zasadniczo odmienną jest kwestia pewnej sytuacji strategicznej związanej z tym, kto będzie kontrolował Krym. Moja teza jest następująca, mianowicie jeżeli to Rosjanie będą kontrolowali Krym, to będą mieli mechanizmy oddziaływania na sytuację i gospodarczą, i polityczną, i wojskową na Ukrainie. Wydaje się, że z tych mechanizmów będą korzystali, będą blokowali, utrudniali i ograniczali wykorzystywanie przez stronę ukraińską tras żeglugowych. Zarówno mowa tutaj jest o trasach do Odessy i okolicznych portów, jak i na Morze Azowskie. Oni to robili już zresztą w roku 2019 i w latach kolejnych, znacząco utrudniając dostęp Ukrainy do Morza Azowskiego pod różnymi pretekstami, również ćwiczeń wojskowych, konieczności rewizji przepływających statków i tak dalej. Rosjanie będą to w przyszłości najprawdopodobniej robili, a to są wymierne straty strony ukraińskiej, bo ograniczenia możliwości wywozu produkcji, czy to produkcji rolnej, czy metalurgicznej, czy innych materiałów eksportowych, czy towarów, powodują określone straty dla strony ukraińskiej. Poza tym garnizon rosyjski w Sewastopolu i bazy wojskowe na Krymie są niebezpieczne z punktu widzenia sytuacji wojskowej. One również wpływają na decyzje inwestycyjne ewentualnych inwestorów, którzy
którzy mogą obawiać się wznowienia działań wojskowych. I wreszcie w szelfie w okolicach Krymu znajdują się znaczące zasoby paliw kopalnych, zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. No i to też jest kwestia jakby perspektyw i możliwości eksploatacji tych zasobów już w okresie powojennym przez stronę ukraińską. Tutaj obecność wojskowa Rosjan i to jeszcze Rosji taką, jaką ona jest dzisiaj, bo przecież nie mówimy o państwie, które umie w sposób pokojowy koegzystować ze swoimi sąsiadami, no to wszystko to razem wzięte będzie oznaczało, że inwestorzy, a oni będą niezbędni po to, żeby odbudowywać Ukrainę, będą mieli będą musieli podejmować trudniejsze decyzje. To wpłynie na tempo odbudowy Ukrainy i to nie wpłynie pozytywnie. Rosyjska obecność na Krymie będzie zawsze zagrożeniem, co z kolei będzie znowu zmuszało Ukrainę do budowania całej bariery uniemożliwiającej w przyszłości Rosjanom powtórzenie ewentualnego ataku. To też negatywnie wpłynie na sytuację ukraińską. No w związku z tym te konsekwencje już w czasie pokoju mogą być bardzo znaczące. Utrzymując Krym, Rosjanie będą mieli narzędzie oddziaływania na sytuację na Ukrainie po wojnie i moim zdaniem będą z tego narzędzia korzystali. W związku z tym to raczej generalnie nawet jak spojrzymy na mapę, to widać, że Rosjanie, jeśli się umocnią, a już to robią, na Białorusi, powiększają przecież na Białorusi swój kontyngent wojskowy. Doniesienia, które dzisiaj pojawiły się w białoruskich mediach niezależnych, mówią o tym, że Rosjanie mają już na Białorusi gdzieś około 17 000 żołnierzy. To nie jest mało. Jeszcze 10 dni temu, 2 tygodnie temu była mowa o 10 000 żołnierzy, co oznacza, że oni rozbudowują te siły. W związku z tym Rosjanie na Białorusi wojskowo będą. Jeżeli będą również na Krymie, no to wszystko razem wzięte oznacza, że Ukraina już w tych realiach powojennych będzie państwem otoczonym w gruncie rzeczy przez wroga. To też znacząco utrudnia rozwiązanie kwestii Naddniestrza, tej separatystycznej tak zwanej republiki, przez nikogo na świecie nieuznawanej, no bo Rosjanie po prostu utrzymują finansowe relacje handlowe i wojskowe z władzami w Tyraspolu i to oznacza, że ta obecność rosyjska na Krymie no będzie takim zalążkiem przyszłych trudności, przyszłych konfliktów i również z tego powodu to ma strategicznie istotne znaczenie, kto będzie ten półwysep kontrolował. Zresztą ten, kto będzie kontrolował Krym, będzie w gruncie rzeczy kontrolował czy współkontrolował Morze Czarne. Dzisiaj Rosjanie dominują na Morzu Czarnym. Może na południu swoje interesy chronić Turcja, natomiast w tej północnej części Morza Czarnego to już państwa również natowskie, pamiętajmy, że tam jest i Rumunia, i Bułgaria, one nie mają wiele do powiedzenia w związku z rosyjskim potencjałem wojskowym no i to należy zmienić. Jeśli wojna nie zmieni tej sytuacji, no to zakonserwujemy pewien negatywny dla bloku państw zachodnich stan obecny. Wydaje się, że to jest dzisiaj Ukraina działa w ramach pewnej perspektywy krótkoterminowej, to znaczy mowa jest o jakiejś operacji zaczepnej, o bliżej jeszcze niesprecyzowanej skali i tym bardziej niesprecyzowanych kierunkach. Szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Oleksiej Daniłow powiedział, że na kuli ziemskiej tylko 5 osób wie, gdzie Ukraina podejmie uderzenie czy podejmie ofensywę i najprawdopodobniej nie mijał się z prawdą. To przecież nie są kwestie, które są ogłaszane w mediach. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Ukraina podejmie takie działania i od skali sukcesu bądź braku tego sukcesu ze strony ukraińskiej wydaje się, że zależy postawa państw sojuszniczych. To znaczy dzisiaj, tak jak ja oceniam politykę, czy generalnie postawę zarówno Stanów Zjednoczonych, ale również europejskich sojuszników Ukrainy, dominuje taka postawa oczekiwania na wynik tego uderzenia. Jeżeli to uderzenie okaże
się przynieść większy sukces niż to się przypuszcza, niż analitycy wojskowi uważają, że co jest realne, to nie można wykluczyć, że sojusznicy Ukrainy podejmą decyzję o zwiększeniu skali dostaw, również dostaw sprzętowych, właśnie po to, żeby pójść za ciosem i żeby wykonać kolejny ruch. Tutaj być może Krym będzie tym celem. Wydaje się, że w ogóle na to liczy strona ukraińska. Właśnie na taką sekwencję wydarzeń, że po sukcesie tego uderzenia Zachód jeszcze wzmoże wsparcie dla Ukrainy. Natomiast jeżeli tego sukcesu nie będzie, albo będzie on ograniczony, albo będzie on o skali mniejszej niż się oczekuje, to najprawdopodobniej wzrośnie presja na jakieś rozmowy pokojowe i takie zamrożenie konfliktu w gruncie rzeczy, pewnie z niewielkimi korektami, uznanie terytorialnego status quo i będą zapewne też poszukiwane również jakieś formuły polityczno-dyplomatyczne. To one zresztą już w ubiegłym roku, kiedy te rozmowy między Rosją a Ukrainą miały miejsce, to wtedy też się dyskutowano, jaki może być status Krymu. Pojawiały się pomysły porównywalne na przykład ze statusem Hongkongu, który był formalnie własnością, czy należał do Chin, był administrowany przez Wielką Brytanię przez 100 lat. To oczywiście tu nie chodzi, że Krym miałby przez najbliższe 100 lat być rosyjski, tylko mówię o pewnej formule prawnej, która mogłaby być odpowiedzią czy próbą znalezienia jakiegoś modus vivendi. Natomiast dzisiaj jeszcze za wcześnie o tym wszystkim mówić, bo wszyscy czekają na wynik tego uderzenia. I od wyniku uderzenia, myślę, będzie zależało to, kiedy i jak się wojna na Ukrainie zakończy. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle kwestia, której nie ma co roztrząsać, dlatego że zwróćmy uwagę, iż wybory w Stanach Zjednoczonych będą w roku przyszłym, a nowy prezydent obejmie swój urząd na początku kolejnego, czyli mamy już rok 25. Niestety nie wydaje mi się, żeby strona ukraińska była w stanie nawet przy obecnej skali pomocy ze strony Zachodu wytrwać w wojnie o tej skali intensywności, która ma miejsce. A to oznacza, że rozwiązanie kończące wojnę, nie przesądzając charakteru tego rozwiązania, trzeba będzie znaleźć znacznie wcześniej. To oznacza, że obecna administracja będzie takim akuszerem jakiejś formuły porozumienia pokojowego, czy zawieszenia broni, czy w ogóle zamrożenia konfliktu, bo tu nie ma co na razie przesądzać, w którą to stronę pójdzie. Każda z tych opcji pociąga za sobą konsekwencje, jeśli chodzi o państwa wspierające Ukrainę, no bo z tym się wiąże też kwestia gwarancji bezpieczeństwa i stabilizacji sytuacji na Ukrainie po zakończeniu wojny, ale przynajmniej mnie trudno sobie wyobrazić scenariusz, że Ukraina jeszcze w roku 25 walczy i jest w stanie opierać się rosyjskiej presji. To jest, zważywszy na skalę strat osobowych, gospodarczych, demograficznych, to jest, wydaje się, scenariusz mało prawdopodobny.